chciałam mieć dużo dzieci, chciałam je adoptować. Miałam już kandydata na męża, który się na to wszystko zgodził, więc jakby plan był taki i szło wszystko w jednym kierunku. Ale Pan zadziałał w moim życiu, przyszłam do klasztoru. Siostro, jak wy macie różne dary, dlaczego iść do zakonu, gdzie niektórych z tych darów już od początku wiesz, że nie będziesz mogła realizować? I co? I czy to w ogóle ma sens? Czym jest wiara? Ona jest niezależna od moich stanów, od moich uczuć. Bardzo proste porównanie. Pan Bóg jest jak słońce. Czy są chmury, czy ich nie ma, Pan Bóg jest. Jezus mówi o swoim odpoczynku. Mówi do Faustyny, tu jest moje odpocznienie. Jezus odpoczywa. Patrzcie, patrzcie. Tak naprawdę jedno i drugie, i Jezusa odpocznienie, i Faustyny odpocznienie odbywa się w przestrzeni relacji miłości. Czy ja się sama nie nakręcam, czy nie nakręca mnie mój perfekcjonizm, to zapracowywanie na miłość, że ja muszę zrobić kolejną rzecz. Zauważ mnie, jestem wartościowa. Bo mam w sobie głód i muszę go teraz nakarmić moją pracą. Te wszystkie wartości, nawet dobre, które są na świecie, jeżeli jest ktoś na tyle szalony, że z tego wszystkiego rezygnuje, to znaczy, że albo jest rzeczywiście szalony i niemądry i że nie chce skorzystać ze wszystkich darów tego świata, albo on rzeczywiście wie, że jest coś więcej. Zeszyty Miłości Pełne, odcinek 97. Witajcie, kochani, pozdrawiam was serdecznie z Łagiewnik. Jest z nami dzisiaj siostra Ewangelista. Witaj, siostro. Witajcie. Witam, siostra. Słuchajcie, mam nadzieję, że pamiętacie siostrę Ewangelistę. Każdy z was, kto idzie naszym cyklem od początku, to pamięta, że siostra Ewangelista była w odcinku i tutaj, uwaga, jest ta przestrzeń, żebyście już na początku odcinku pisali komentarze. Kto pamięta, kto gdzieś tam umie, chce poszperać, to znajdzie ten numer odcinka. Ty pewnie sama nie pamiętasz, w którym odcinku byłaś. Kompletnie. Ale to było na samym początku. Więc z siostrą Ewangelistą rozpoczynaliśmy pierwszą setkę odcinków Zeszytów Miłości Pełnych i kończymy setkę, bo jest odcinek 97, więc już prawie dobijamy do setki i tak ładnie nam się zmieściłaś, wiesz, w takie ramy tworzysz nam cyklu na początku setki i przed końcem. Nawet nie wiem teraz, słuchaj, czy ty nie byłaś pierwszym gościem w cyklu? Bardzo możliwe. Ależ... Siostro, no to tym bardziej i w ogóle jesteś dziewczyna z plakatu, tak dla śmiechu jeszcze tutaj dodam, bo zrobiliśmy na początku cyklu plakat, więc pierwszych 3 gości mamy na plakacie i tak sobie myślałam, może będę zmieniać tak, wiesz, nowe aranżacje co jakiś czas i tak się stało, że się nie stało. Plakat do dzisiaj wisi tak. I co powiesz, powiedz mi, czy czasami ktoś cię zaczepia, że cię zna z plakatu, zeszytów? To było parę osób, które ja osobiście spotkałam, ale generalnie nie miałam aż takiej okazji, bo ja zazwyczaj prowadzę jednak życie ukryte. To prawda, siostra Ewangelista jest mistrzynią nowicjatu i prowadzisz życie ukryte, dlatego że dużo czasu spędzasz jednak z nowicjuszkami, które, no to jest ten etap takiej formacji, który wymaga obecności i skrytości i takiego bycia bardziej wewnątrz niż na zewnątrz. Dokładnie tak. Więc siostro, powiedz nam może z 2 słowa o tym nowicjacie, który teraz jest. Jak zaczynałyśmy, jak to pierwsze nagranie było, to wtedy w nowicjacie chyba była siostra Mariana i siostra Helena, z którymi mamy nagrania też te powołaniowe, takie opowiadają swoją historię powołania, więc jak ktoś z was chce zobaczyć, jak siostry się dzielą historią swojego powołania, mamy taki cykl o powołaniach. Umieścimy link w komentarzach. A teraz kogo masz w nowicjacie? Kogo mamy w nowicjacie? Teraz są 3 siostry. No i jest dalej międzynarodowo. Wtedy była siostra Mariana i siostra Helena, czyli Brazylijka i Białorusinka, a teraz jest Polka, Białorusinka i Brazylijka. Czyli Białoruś i Brazylia jakoś przoduje naprawdę w ostatnich latach. No i Bogu dzięki, że ta jedna Polka się nam tutaj ostała, że ratuje honor ojczyzny. Tak, więc no to jest duże wyzwanie w dzisiejszych czasach podjąć życie zakonne.
zwłaszcza dla kobiet. O tym sobie też trochę powiemy, bo w dzisiejszym odcinku gdzieś te treści u Faustyny będą się przewijać. Takie o tym fenomenie życia zakonnego i o tajemnicach życia zakonnego, o sukcesie życia zakonnego lub porażce życia zakonnego. Co się może przydarzyć, że życie zakonne okaże się totalną porażką i co się może przydarzyć, że życie zakonne okaże się spełnieniem takim życiowym i szczęściem wielkim. Także o tym dzisiaj sobie też porozmawiamy, ale też zadamy sobie takie trudne pytanie o życie zakonne. Tu już uprzedzałam siostrę ewangelistę, że niedawno byłam na takim spotkaniu z młodymi, podczas którego właśnie zadawali mi takie pytania, ale po co, ale dlaczego, ale życie, ksiądz to ja rozumiem, sakramenty, ale siostra zakonna, po co w ogóle to, ten wynalazek w kościele, jakby i że tyle darów macie i wykształcenie i wszystko i co, i tak, żeby to zmarnować i nic z tym nie robić i przecież można pięknie tym służyć Panu Bogu bez habitu. Po co habit? I jeszcze inne pytania prowokacyjne, jak mi się zaczną przypominać, to uwaga, siostra ewangelisto, trzymaj się tego stolika, bo będzie nieźle. Ale ja myślę, że to dobrze, że możemy sobie mówić o takich rzeczach. Nie, że to też są takie raz, żeby poznać to, z czym się mierzą młodzi ludzie dzisiaj, z jakimi wątpliwościami, z jakimi trudnościami i dlaczego może też im trudno jest podjąć życie zakonne dzisiaj, współcześnie. I też myślę, że wiele osób, które ogląda nasz cykl i się napatrzy na siostry, to też im się gdzieś z tyłu głowy rodzą te pytania, jakby skąd one się wzięły i dlaczego podjęły taką drogę życia i jak widzą sens takiej drogi, co sprawiło, że były w stanie przełamać w sobie te wszystkie wątpliwości jako młode dziewczyny, bo każda z nas wstępowała jako młoda dziewczyna, więc mierzyła się z różnymi pewnie wątpliwościami, więc... Wiesz, siostro, tak, tutaj nastraszyłaś mnie i chyba widzów na... Nie, ucieszyłam, bo oni lubią, jak podejmujemy takie tematy. Wspaniale, bardzo się cieszę, jeżeli jest tak. Natomiast one dla mnie nie brzmią dramatycznie, te pytania. One dzisiaj są stawiane ostro. Ale czy to nie są pytania, które my sobie same zadawałyśmy? My, które mamy powołanie, które Kościół potwierdził. Myśmy same musiały sobie je zadać. Natomiast wydaje mi się, przynajmniej nie wiem jak w twoim przypadku, ale w moim, że te pytania nie były dla mnie dramatyczne, ani odpowiedzi nie były dramatyczne. Dlatego, że jeżeli powołanie jest odwieczne, jeżeli przed poczęciem Pan mnie powołał, to ja wyrastając w moim środowisku rodzinnym, czy w moim środowisku szkolnym, czy znajomych, ja czułam, że jestem inna i ja to widziałam, że ja sobie stawiam w ogóle pewne pytania, a inni nie. Że ja sobie daję pewne odpowiedzi, a inni nie. Więc odpowiedzi na te pytania przynajmniej u mnie pojawiały się naturalnie. Mhm. Tak, to jest też ważny wątek z tym, że Pan Bóg tak naprawdę powołuje człowieka, zanim się człowiek narodzi i wiele osób, może to jest tylko taki językowy lapsus, ale mówi, żeby tam Pan Bóg powołał kogoś. Nie wiem, słyszałam, że czasami mamy czy babcie się modlą, żeby Pan Bóg powołał tego mojego syna czy wnuczka i to nie jest trafne sformułowanie, bo jak już powołał, no to powołał, a nagle nie powoła, nagle nie zmieni zdania, nagle nie wymyśli nowego zamysłu miłości na życie tej osoby. To już zawsze było. Tylko żeby ten wnuczek odkrył, to jest wyzwanie. I ja się ostatnio często modlę o otwartość, wiesz, otwartość. I dla mnie, i dla ludzi, z którymi się spotykam, żebyśmy tylko byli otwarci, bo łaska Boża jest, wszystko jest, powołanie jest, tylko żeby człowiek był otwarty, żeby łaskę przyjąć, żeby powołanie przyjąć. To jest wyzwanie. Tak, i tu niekiedy też pojawia się jakby druga skrajność, że mogą być takie osoby, które są tak otwarte, że one w końcu nie wiedzą co. Że są otwarte na wszystko. Na wszystko. I nieustannie. Tak. I szukają odpowiedzi gdzieś na zewnątrz, jakichś znaków, albo oczekują od Pana Boga jakiegoś znaku, który im pokaże, co mają w życiu robić, natomiast nie odnajdują tego w sobie. I takie osoby potrafią żyć wiele lat i nie podjąć żadnej decyzji,
ani nie zobaczyć tego głównego nurtu w sobie. I to jest zastanawiające. Tak. Wątek będziemy kontynuować. Dobrze. Teraz pójdźmy w czytanie i ja od razu w ramach takiego słowniczka przed czytaniem swoistego chcę uprzedzić, bo jest jeden taki fragment, w którym Faustyna pisze o tym, o swoim zdrowiu. No, jest bardzo ciekawe jej podejście tutaj do swojego zdrowia, ale musimy wrócić, żeby sobie przypomnieć, jak wygląda historia o tym stanie jej zdrowia. Wiecie, że ona jest bardzo chora na gruźlicę i no i ta gruźlica się nasila i ona czasami naprawdę bardzo cierpi z tego powodu. I któregoś dnia, to było w numerze 1089, my omawialiśmy to w odcinku 94, ona miała takie natchnienie, żeby poprosić Jezusa o uzdrowienie i zaczęła się tak modlić takimi słowami: Jezu, niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim schorzałym. I Jezus jej dał uzdrowienie nagłe w chwili wypowiadania tych słów. I od 14 kwietnia 1937 roku do 20 maja tegoż to roku, czyli przez miesiąc jakoś, była cudownie uzdrowiona. I to mogłoby dalej trwać, gdyby nie to, że porozmawiała z Jezusem o innej opcji. I o tym będzie dzisiaj. Dała mu wolność, tak. Pozwoliła Bogu być Bogiem. Ja bardzo lubię o tym myśleć w ten sposób, nie? Że wiele razy my Bogu nie pozwalamy być Bogiem. Bo jednak Ty wiesz lepiej. Więc niech będzie jak Ty chcesz. Trudne to jest, ale piękne i warto. Dobrze, Duchu Święty, daj nam łaskę skupienia, daj nam łaskę wejścia w te treści, które dzisiaj dla nas przygotowałeś. Abyśmy odnaleźli się w nich, abyśmy potrafili je usłyszeć głęboko, aby one były też światłem na wewnętrzne poruszenia, które Ty nam dajesz, abyśmy naszą historię, naszą drogę potrafili zrozumieć głębiej, pełniej i otworzyć się na Twoje prowadzenie. Amen. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt 3, numery od 1122 do 1141. Boże wielkiego miłosierdzia, któryś raczył zesłać Syna swego jednorodzonego jako największy dowód niezgłębionej miłości i miłosierdzia. Ty nie odrzucasz grzeszników, ale z niezgłębionego miłosierdzia swego otworzyłeś i im skarb, z którego czerpać mogą w obfitości nie tylko usprawiedliwienie, ale wszelką świętość, do jakiej dusza dojść może. Ojcze wielkiego miłosierdzia, pragnę, aby wszystkie serca zwróciły się z ufnością w nieskończone miłosierdzie Twoje. Nikt się nie usprawiedliwi przed Tobą, jeżeli nie towarzyszyć mu będzie niezgłębione miłosierdzie Twoje. Kiedy nam odsłonisz tajemnicę swego miłosierdzia, wieczności będzie za mało, aby Ci za to należycie podziękować. O, jak słodko mieć w głębi duszy, w co Kościół wierzyć nam każe. Gdy dusza moja zanurzona jest w miłości, to najwięcej zawiłe kwestie jasno i prędko rozstrzygam. Ona jest tylko zdolna przejść nad przepaściami i przez wierzchołki gór. Miłość. Jeszcze raz. Miłość. 12 maja 1937 roku. Dziwna ciemność nieraz zalewa mój umysł. Jestem pogrążona w nicości, wbrew swoim pragnieniom. 20 maja 1937. Kiedy już miesiąc minął, jak się cieszę silnym zdrowiem, przyszła mi myśl, że nie wiem, co się lepiej podoba Panu. Czy służyć Mu w chorobie, czy w czerstwym zdrowiu, o które prosiłam. I rzekłam do Pana: Jezu, czyń ze mną, co się Tobie podoba. A Jezus przywrócił mi dawniejszy stan.
O, jak słodko żyć w klasztorze pomiędzy siostrami. Ale trzeba nie zapominać, że te anioły są w ludzkim ciele. W pewnym momencie widziałam szatana, który się spieszył i szukał kogoś pomiędzy siostrami, jednak nie znajdywał. Uczułam w duszy natchnienie, aby mu rozkazać w imię Boga, aby mi wyznał, czego szuka pomiędzy siostrami. I wyznał, choć niechętnie, że szukam dusz próżnujących. Kiedy znowuż rozkazałam w imię Boże, aby mi wyznał, do jakich dusz w zakonie ma największy przystęp, i znów wyznał z niechęcią, że do dusz leniwych i próżnujących. Zauważyłam, że obecnie w tym domu takich dusz nie ma. Niech się cieszą upracowane i umęczone dusze. 22 maja 1937 roku. Dziś jest tak wielki upał, że trudne do wytrzymania. Pragniemy deszczu, a jednak nie pada. Od kilku dni niebo się pochmurza, a deszcz nie może padać. Kiedy spojrzałam na te rośliny spragnione deszczu, litość mnie ogarnęła i postanowiłam sobie odmawiać tę koroneczkę tak długo, aż Bóg spuści deszcz. Po podwieczorku niebo się okryło chmurami i spadł rzęsisty deszcz na ziemię. Modlitwę tę odmawiałam bez przerwy 3 godziny. I dał mi Pan poznać, że przez tę modlitwę wszystko uprosić można. 23 maja 1937 roku. Dzień Trójcy Przenajświętszej. W czasie mszy świętej nagle zostałam zjednoczona z Trójcą Przenajświętszą. Poznałam jej majestat i wielkość. Złączona byłam z 3 osobami. I skoro się jest złączoną z jedną z tych czcigodnych osób, równocześnie byłam złączona z 2 innymi osobami. Szczęście i radość, jaka się udzieliła duszy mojej, jest nie do opisania. Smutno mi, że nie mogę tego napisać słowami, co jest bez słów. Usłyszałam te słowa. Powiedz przełożonej generalnej, niech liczy na Ciebie jako na najwierniejszą córkę w zakonie. Po tych słowach przyszło mi wewnętrzne zrozumienie, czym jest wszystko stworzone wobec Boga. Wielki i niepojęty jest majestat Jego, a że się tak zniża łaskawie ku nam, jest to przepaść miłosierdzia Jego. Wszystko się skończy na tej łez dolinie i łzy przepłyną i ból ustanie. Jedno tylko nie zginie, miłość ku Tobie, Panie. Wszystko się skończy na tym wygnaniu, doświadczenia i puszcze duszy, i choćby była dusza w ustawicznym konaniu, gdy ma Boga, nic jej nie wzruszy. 27 maja 1937. Boże Ciało. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa: Córko moja, niech się napełni radością serce Twoje. Ja, Pan, jestem z Tobą. Nie lękaj się niczego. Jesteś w sercu moim. W tym momencie poznałam wielki majestat Boga i zrozumiałam, że z jednym poznaniem Boga nic nie może iść w porównanie. Zewnętrzna wielkość niknie jak proszek przed jednym aktem głębszego poznania Boga. Pan wlał w duszę moją tak wielką głębię pokoju, że nic już mi go nie zaćmi. Pomimo wszystkiego, co się wkoło mnie dzieje,
Nie odbiera mi to ani na chwilę spokoju. Chociażby świat się cały walił, i to nie jest w stanie zaćmić głębi ciszy mojej, w której spoczywa Bóg. Wszystkie wydarzenia i najrozmaitsze rzeczy, które się dzieją, pod Jego stopą są. To głębsze poznanie Boga daje mi zupełną swobodę i wolność duchową, a w ścisłym zjednoczeniu z Nim nic mi przeszkodzić nie może. Nawet moce anielskie nie są w stanie. Czuję, że jestem wielka, kiedy jestem zjednoczona z Bogiem. Co za szczęście mieć świadomość Boga w sercu i żyć w ścisłej z Nim zażyłości. Kiedy przyszła procesja zborku do nas i nieśli Go do schowania w naszej kaplicy, wtem usłyszałam głos z hostii. Tu jest moje odpocznienie. W czasie błogosławieństwa dał mi Jezus poznać, że niedługo nastąpi tu uroczysta chwila na tym miejscu. Upodobałem sobie w sercu Twoim i nic mnie nie powstrzyma w udzielaniu łask Tobie. Ta wielkość Boża zalewa duszę moją i tonę w Nim, i niknę, i gubię się w Nim, rozpływając się w Nim. 30 maja 1937. Dziś konam za Bogiem. Tęsknota ogarnęła całą duszę moją, jak strasznie czuję, że jestem na wygnaniu. O Jezu, kiedy nadejdzie chwila pożądana? 31 maja 1937. Dusza moja udręczona nigdzie nie znajduje pomocy. Jedno w Tobie, hostio żywa. W Twoim miłosiernym sercu cała ufność moja. Czekam cierpliwie na słowo Twoje, Panie. O jaki ból sprawia mojemu sercu, kiedy patrzę na zakonnicę, która nie ma ducha zakonnego. Jak można się podobać Bogu, kiedy pycha i miłość własna rozsadza i pokrywa się, że stara się o chwałę Bożą, a tu tymczasem idzie o chwałę własną. Kiedy to spostrzegam, bardzo mnie to boli. Jak może taka dusza ściśle się z Bogiem jednoczyć? Nie ma mowy o zjednoczeniu się z Panem. 1 czerwca 1937. Dziś u nas procesja Bożego Ciała. Przy pierwszym ołtarzu wyszedł ogień z hostii świętej i przeszył mi serce. I usłyszałam głos: tu jest odpocznienie moje. Żar zapalił się w sercu moim. Czułam, że jestem przemieniona cała w Niego. Wieczorem dał mi poznać, jak wszystko, co ziemskie, krótko trwa, a wszystko, co niby wielkie, rozwiewa się jako dym, a duszy nie daje swobody, ale zmęczenie. Szczęśliwa dusza, która te rzeczy rozumie i jedną tylko stopą dotyka się ziemi. Odpocznienie moje jest, kiedy jestem złączona z Tobą. Wszystko inne męczy mnie. O, jak bardzo czuję, że jestem na wygnaniu. Widzę, że nikt mego wnętrza nie rozumie. Ty mnie tylko rozumiesz, który jesteś utajony w sercu moim, a wiecznie żywy. Siostro droga,
Nie wiem, co w tym czytaniu ci wybrzmiało najbardziej, tudzież w tym, jak przygotowywałaś się do nagrania, ale tylko muszę zaznaczyć, nie wiem, może dlatego, że sama jestem trochę zmęczona, że jest o tym zmęczeniu nawet parę razy. O zmęczeniu Faustyny, o odpocznieniu, które jej daje Bóg, i znowu o zmęczeniu, i znowu o odpocznieniu. Dobry fragment dzisiaj mamy dla wszystkich zmęczonych, nie tylko zakonnic zmęczonych, ale wszystkich zmęczonych. Czy ty to w ogóle usłyszałaś, czy to tylko mi tak wybrzmiało? O nie, bardzo to usłyszałam i też bardzo to jest moje. I szczęśliwa siostra Ewangelista i szczęśliwa siostra Gaudia. Jak to Faustyna napisała? Niech się cieszą upracowane i umęczone dusze. To jest też takie przesłanie dla was, kochani. Każdy z was, kto dzisiaj jest umęczony i upracowany, nawet jeżeli nie jesteście w życiu zakonnym, takie pocieszenie dla was. No, Faustyna was pociesza, jest radość, że zły duch się was nie będzie imał, bo tylko takich się ima. To jest w ogóle takie słowo niezrozumiałe. Czepia się. Czepia się takich, którzy nie są Ale jeszcze upracowani. funkcjonuje. Ja czasem używam tego słowa. Siostro, Tak. dobrze, to czy ten wątek chcemy najpierw podjąć zmęczenia, czy od czegoś innego chciałabyś zacząć? Ja bym się cofnęła tutaj troszeczkę wcześniej i zaraz dojdziemy do tego zmęczenia. Miłość, jeszcze raz miłość. Stąd się to bierze. Zmęczenie się bierze z miłości? Tak. I upracowanie też się bierze z miłości. Natomiast jeżeli się nie bierze, to wtedy są konflikty, kryzysy, depresje, zmęczenia i różne rozbicia. Bo można być zmęczonym dlatego, że się kocha, czyli się tak się angażuje w życie i w pomoc innym i w służbę, że no będziesz realnie zmęczony, ale to są dwa rodzaje zmęczenia, prawda? Jest takie zmęczenie, bo miłość mnie ciągle jakby była takim motorem do tego, żeby być dla innego, ale jest to też zmęczenie... Takie, na które sobie sama mogę zapracować. Czyli mogę wejść w pracoholizm, mogę zagłuszać moje napięcia, mogę szukać swojej wielkości, swojej wartości, no bo przecież jak coś zrobię i stworzę, no to przecież ja to zrobiłam, prawda? No i mogę szukać w tym mojego zbudowania. Ale jeżeli u początku jest miłość, czyli ja robię coś konkretnego dla kogoś konkretnego albo dla czegoś konkretnego, to mogę być zmęczona, mogę być upracowana, ale będę miała radość. Mogę mieć nawet z tego satysfakcję, ale to już będzie jakiś wątek poboczny. Ale będę miała radość, bo zrobiłam coś, co komuś realnie będzie służyć. Ja wiem, że nie szukałam siebie w tym, nie? Że robiłam naprawdę dla kogoś. To znaczy, już tak będąc totalnie szczerym, no to wiadomo, że zawsze my jakoś szukamy siebie. Tylko miejmy nadzieję, że to jest mały procent motywacji, tudzież motywacji. Rób to dobro, które robisz, a zawierzaj Panu swoje intencje. Niech On je oczyszcza, niech On je prostuje. Dobrze, że to już widzisz, ale nie przestawaj robić dobre. Dokładnie tak, dlatego że intencje będą się i motywacje oczyszczały w trakcie. Nie wejdziemy od razu w działanie i w taką czystą miłość. Nie jesteśmy w stanie. To wszystko dzieje się na miarę doświadczeń, w czasie. Jeżeli skupimy się na miłości, jeżeli faktycznie jej pragniemy, to my nie skupiamy się na innych rzeczach. My się kalibrujemy na czymś jednym wtedy. I to nam bardzo pomaga, bo zobacz, nie wchodzimy w skrupuły wtedy. Nie wchodzimy właśnie w jakieś takie rozkminy, czy jaki procent mam czystej intencji, a jaki mam nieczystej. Skupiam się na czymś jednym i staram się to zrobić cała z sobą, z całym zaangażowaniem. To daje pokój i to daje radość. I cała otoczka, takie pytania, czy to jest miłość, czy to jest jeszcze miłość, czy to już jest jakieś pogranicze, czy tam już chodzi coś innego, odchodzi mi, jeżeli ja się skupiam na tym jednym. No ale przecież będą osoby, które... No bo to już mówisz chyba o takiej dojrzałej osobie, nie? Że ona wie. Nie. Ale słuchaj, no bo powiedziałaś o tych skrupułach. Prawda? No to jak nic słyszę różne osoby, które do mnie piszą, jakby echem mi się teraz odbija, to że no, oni nie mają pewności, czy to jest miłość. Czy oni to robią z miłości, czy... No nie mają, nie wiem, takie wiesz, zaćmienie wiesz, wewnętrzne, że tak naprawdę
ja nie wiem, co jest tą miłością. Ja nie wiem, czy to jest miłość drugiego człowieka, czy to jest raczej miłość własna. I zobacz, i że te pytania i te wątpliwości zatrzymują. A chodzi o to, żeby w tym czynieniu i w miłości się nie zatrzymać, żeby iść. Dlatego, że z każdym kolejnym doświadczeniem ja poznaję w sobie wewnętrznie, na ile tam była miłość, na ile nie. I jeżeli ja pozwolę sobie na moje ograniczenie, że okej, no to jeszcze nie była taka cała miłość, że ja jeszcze tam miałam jakieś, coś swojego tam włożyłam, albo coś chciałam uzyskać. Jeżeli ja pozwolę sobie przyjąć swoją niedoskonałość, to ja się nie zatrzymam w tej drodze. Ale jeżeli nie będę potrafiła przyjąć tego, że ja jeszcze nie umiem, ale idę i to cały czas robię i próbuję. To jest ta zasada, że jak drzwi mi zamkną, to okno się otworzy. Jakąkolwiek inną dziurą wejdę, ale ja zrobię to, bo ja się skupiam na tym jednym, na tej miłości. Nie? Miłość plus akceptacja właśnie własnej niedoskonałości. I to jest super. Myślę, że teraz jakoś tak to zobaczyłam jasno, jak to powiedziałaś, że na bok perfekcjonizm, że to ja po prostu robię to w imię miłości, dla miłości na tyle, na ile teraz to rozumiem, potrafię i tyle. I to wystarczy. I nie potrzeba żadnych innych dodatkowych rzeczy. Tylko odkrywać intuicyjnie, czytać jakieś dobre rzeczy, ale odkrywać przede wszystkim w sobie, żeby ta miłość nie była prawem, prawda? Bo możemy się obwarować. No życie zakonne, oczywiście siostra Faustyna tutaj pięknie je opisuje, no, ale my wiemy, że my mamy konstytucję, mamy dyrektorium, mamy różne prawa zakonne. Kto by o tym myślał na co dzień? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale co jest istotą tych wszystkich praw i tych wszystkich zabezpieczeń, które te wszystkie właśnie prawa są jak płot, który ma chronić tą formę naszego życia, żebyśmy żyły w sposób jak najbardziej pełny. No, to jest tylko coś, co ma chronić miłość i tę relację miłości. Więc jeżeli skupimy się na tym, co jest istotą, to my zachowamy wszystkie prawa, nie będziemy miały problemu. To prawda, to Ewangelia jasno mówi, Jezus w Ewangelii, prawda, że jak miłujesz, to wszystkie prawa zachowujesz tak naprawdę. I Dokładnie. tak samo w życiu zakonnym. Tylko, że no właśnie to, co powiedziałaś, że nieustannie jednak trzeba zgłębiać i siebie, samoświadomość siebie i relacje z Bogiem i czytać dobre rzeczy, uczyć się, bo my dorastamy w głębszym rozumieniu, czym tak naprawdę miłość jest. Bo to rozumienie miłości, które mamy gdzieś, nie wiem, w przedszkolu, w liceum, biorąc ślub, tudzież składając śluby, a idąc jeszcze dalej, to naprawdę dojrzewanie. Tak, ja nie mogę wymagać od siebie, że kiedy jestem na etapie nastoletnim, będę rozumiała miłość jako osoba dojrzała. Ja jestem na takim etapie, na jakim jestem, nastoletnim i ja mam rozumieć tę miłość, czy cokolwiek innego na tym etapie. Nie mogę tego przeskakiwać. Więc nie możemy od siebie wymagać czegoś, co jest dla nas tak naprawdę niemożliwe. I Jezus to doskonale wie. Tak. On dlatego się wcielił i przeżył razem z nami życie. On też był dzieckiem. On też dorastał i też dojrzewał. Tak, to jest niesamowite rzeczywiście, że można powiedzieć i pomyśleć sobie, ten Jezus z Nazaretu, On naprawdę nas na wszystkich etapach rozumie i współodczuwa z nami, jakby On to pamięta przecież, co się działo, jak On dorastał. No i teraz wyobrazić sobie Jezusa, który ma skrupuły albo który się zatrzymuje. Nie, ja jeszcze tak nie potrafię. Nie? No. Nie. On właśnie nam pokazał tą drogę, że On chciał przeżyć razem z nami i pośród nas. Przecież On spotykał się z innymi dziećmi, z nastolatkami, z dorosłymi. On doskonale nas czuje. I to daje nam pewność, że też jesteśmy kochani przez Niego. Dlatego miłość, jeszcze raz miłość. Nie? Jakby dla mnie to jest fundament, zanim pójdziemy do upracowania i do umęczenia. To prawda, tak. Czyli już idziemy do umęczenia i upracowania? Możemy, chyba że jeszcze masz, siostro, jakieś pytania. Albo coś chcesz powiedzieć. Może rzeczywiście, zanim mi to umknie, bo tutaj zaraz pod miłość, jeszcze raz miłość, jest ten fragment, kiedy Faustyna pisze o tej dziwnej ciemności. Że ona nieraz zalewa mój umysł, jestem pogrążona w nicości, wbrew swoim pragnieniom. To jest też, chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo czasami sobie możemy myśleć, że ta Faustyna jest taka jakaś tak totalnie inna niż my.
że ona już ma takie te doświadczenie Pana Boga, że te wszystkie nasze codzienne, różne dziwne doświadczenia właśnie dziwnej ciemności, czy wszelkich innych ociężałości, ospałości, niechęci. Jakby w tą dziwną ciemność wsadźmy wszystko, co jest doświadczeniem po prostu jakiegoś cierpienia, które jest niechciane. Ona to też ma. Ona to też ma i nawet zobacz, fajnie to wybrzmiewa, bo to zapisała pod datą 12 maja i następny wpis jest 8 dni później. Kto wie, czy to trwało aż 8 dni, ta ciemność, nie wiem, ale, no, ale ma jakiś trudniejszy czas. Zapisuje tylko jedno zdanie w tym dniu, a następne dopiero 8 dni później. I to też jest dla mnie jakoś takie pocieszające. Czasami też sobie robię notatki i też zerknę czasami na ten mój zeszycik i patrzę, o rany, ostatni wpis miałam 2 tygodnie temu. Co się działo przez te 2 tygodnie, że ja nic nie zapisałam? Najczęściej to jest upracowanie jakieś, nie? Ale lubię, bardzo mi to pomaga w życiu modlitwy, jak zapisuję pewne intuicje duchowe, jakieś przemyślenia, tudzież modlitwy. Także taka zachęta może też dla słuchających nas. Piszcie, kochani, piszcie swoje zeszyty. Nie o objawieniach, nie o rzeczach nadzwyczajnych, ale o zwyczajnej codzienności. Miejmy nadzieję, że skoncentrowanej na życiu miłością. Tak, siostro, i tutaj weszłaś w taki bardzo ciekawy wątek, przynajmniej dla mnie, który też odkrywam. To pisanie jest bardzo dobre i wracanie do tego, ale po jakimś czasie. Bo tak naprawdę, jeżeli my coś piszemy i piszemy z głębi serca, piszemy szczerze, nie ubarwiamy, Tak. to tam jest ukryta mądrość. I my wracając do tych swoich notatek uczymy się mądrości osobistego życia, z własnych doświadczeń, przeżyć i pogłębiamy nasze wnętrze, nasze życie duchowe, w ogóle nasze życie wewnętrzne. Także to pisanie jest bardzo korzystne. Natomiast tak sobie myślę o tej ciemności, o której Faustyna tutaj wspomina. Dla mnie ten fragment wybrzmiewa jako świadectwo jej wiary. W ogóle jako temat wiary, czym ona jest. Bo może nam się, szczególnie w dzisiejszym świecie, wiara kojarzyć jako jak czuję, to wierzę. Tak. A jak nie czuję, to nie wierzę. Czyli co chcę przez to powiedzieć? Jeżeli mam pozytywne emocje, przyjemne, to wtedy Pan Bóg jest, błogosławi mi, ja po prostu żyję pod Jego miłosnym spojrzeniem. I to jest dobra I On mnie modlitwa. widzi. Tak, to jest Wszystko właśnie wtedy tak. okej, Tak, mam tak. pocieszenie. Natomiast jeżeli mam trudne w sobie stany, mogę się gorzej czuć, mogę mieć jakieś zaćmienie umysłu, mogę być spowolniona z różnych przyczyn, mogę być przeładowana, to wtedy można tą wiarę przeżywać, Pana Boga nie ma. Zaczyna się wątpić, dlaczego Pan Bóg mi wcześniej błogosławił, a teraz mi nie błogosławi. I może być takie poczucie, On mnie odrzuca. I to już nie jest wiara. Tak. To to są że emocje. źle się modlę. Wiele Tak. osób mi mówi, ja się chyba źle modlę, nie umiem się modlić. Albo szukam ciągle modlitw, które będą mnie emocjonalnie naładowywały. A jak już nie ma tego emocjonalnego pokarmu, no to ja się nie będę modlić, jak to jest takie suche i rozproszenia są. Dokładnie. I teraz trzeba mieć świadomość, że my jesteśmy istotami zmiennymi na poziomie fizjologii, na poziomie naszym takim ludzkim, emocjonalnym. My ciągle podlegamy zmianom, szczególnie my kobiety, to my to znamy. I teraz jeżeli ja nie biorę tego pod uwagę i nie mam do tego dystansu, no to pływamy po emocjach. I emocje są dla nas odzwierciedleniem obecności albo nieobecności Boga. I to jest ogromny błąd. I Faustyna tutaj przywołując to, pisząc to zdanie, przywołując ten temat, chyba trochę mi wywołuje właśnie ten temat, czym jest wiara. Ona jest niezależna od moich stanów, od moich uczuć. To jest bardzo proste porównanie, które lubię, właśnie chyba dlatego, że jest takie proste, że Pan Bóg jest jak słońce. Czy są chmury, czy ich nie ma, Pan Bóg jest. Ale ja nie mogę sugerować się chmurami i kiedy ich nie ma i kiedy widać słońce, to że Pan Bóg jest, a jak jest zasłonięte, słońca nie widać, to Pana Boga nie ma. Bzdura.
I ten fragment mi mówi właśnie, tak jak Faustyna przytacza, dziwna ciemność nieraz zalewa mi umysł, wbrew moim pragnieniom. Ja tego nie chcę, ale okej, ja mogę żyć dalej i ja mogę być cały czas w dobrej relacji z Bogiem. Jakby ja nie muszę Jego czuć. I to jest pocieszenie dla tych wszystkich osób, które może przeżywacie jakieś trudne uczucia, trudne stany wewnętrzne. Nie czujecie, że Pan Bóg jest w waszym życiu. Nie musicie tego czuć. On i tak jest. Tak, myślę, że to jest ważne, żeby to sobie powiedzieć i tak uspokoić właśnie wszystkich, którzy bardzo się dręczą jakoś tym, że właśnie nie mają tych uczuć i te właśnie męczące pytania, że co ja robię nie tak, co ja robię nie tak. No może czasami trzeba sobie zadać takie pytanie. Tak, bo być może rzeczywiście gdzieś jest jakieś nasze zaniedbanie, ale jeżeli ja teraz sobie przypominam tak z rekolekcji ignacjańskich, jak przeżywanie medytacji, czyli modlitwy Słowem Bożym. Jeżeli ja zadbałam o te wszystkie ważne czynniki przygotowawcze, czyli nie wiem, tak jak zawsze na rekolekcjach, prawda, że weszłam w tą modlitwę w wyciszeniu, że prosiłam Ducha Świętego o prowadzenie. Weszłam z czystą intencją, na ile może być czysta, z pragnieniem rzeczywiście usłyszenia Boga i uwielbienia Boga i pełnienia woli Boga i oddania Mu chwały. Znalazłam miejsce takie sprzyjające modlitwie, że jest tam jakaś cisza i możliwość skupienia. A pomimo tego miałam modlitwę taką rozproszoną, suchą, nic nie usłyszałam, nic nie zrozumiałam. No to w ogóle się nikt tym nie przejmuje. Bo ja zrobiłam z mojej strony wszystko to, co mogłam. Tudzież większość tych rzeczy, które mogłam, żeby to była dobra modlitwa. Na zasadzie przeżyciem. No i resztę zostawiam Panu. Dobrze, Pan tym razem nie dał jakichś odczuć. Dobrze, widocznie to jest lepsze. Ale to potrafi człowiek się umęczyć. Potrafi się człowiek umęczyć. Potrafi się umęczyć, bo te stany czasem są takie trudne. Ale może też się umęczyć dlatego, że zaczyna trochę z tym walczyć, że i ciągle próbować, a może jednak spróbuję, a może takim sposobem, taką kombinacją. A może znaleźć takie rozwiązanie, żeby wejść w to rozproszenie. Panie Boże, teraz mam takie rozproszenie, takie i takie. Popatrzmy na to. Jeżeli mam jakąś ciemność umysłu, jeżeli gorzej się czuję, to mogą być różne stany. Czy to na poziomie, nie wiem, źle się czuję, bo jestem chora i nie jestem w stanie się normalnie modlić, czy czegoś tam zrobić, czy emocjonalnie jestem rozbita, czy jakieś wydarzenie, coś mnie rozbiło, to ja w tym też mogę zwracać się do Pana, nawet jeżeli Go nie czuję. Ja mogę o tym mówić. I to mnie nie zblokuje na relację z Nim. Natomiast kiedy mam te negatywne, według mnie, odczucia, no to ja mogę wejść w takie myślenie, o nie, jest niedobrze, jest nie tak. Pytanie, czy dla Pana Boga jest nie tak. Tak. I tak jakby to zamyka w takiej samotności, nie? Że ja Dokładnie. sama z tym walczę, sama się z tym zmagam, sama sobie namarudzę na to. I zwracam się przeciwko sobie. Tak. A mogę przecież wejść w dialog z Panem. Dokładnie. O wszystkim, o każdym rozproszeniu, każdej ciemności. Także wtedy to już się staje modlitwą. Dokładnie. I to przebija te ciemne chmury, które zasłaniają słońce. I zaraz po tej ciemności takie światło Faustyna ma. Takie światło, że dziewczyna zrozumiała, że ta prośba o zdrowie niekoniecznie jest tym najlepszym dla niej, że po takim doświadczeniu miesiąca w zdrowiu, w pełni sił, była gotowa oddać to Panu tak totalnie. Nie? Jezu, ja nie wiem, czy to jest to najlepsze. Ty wiesz, więc niech będzie jak Ty chcesz. I Pan Bóg w jednej chwili przywraca jej stan doświadczenia choroby. No i amen. I zaraz po tym pisze, o jak słodko żyć w klasztorze. Czyli w ogóle jej to nie przygnębiło, nie przeraziło, tylko się ucieszyła, że idzie dalej. I to z siostrami, które są aniołami, ale w ludzkim ciele. Tak. Masz takie doświadczenie sióstr? Jak wstąpiłaś, to pierwsze twoje wrażenie było, że to są anioły?
Tak, ale pamiętam jak było w nowicjacie, jak już przyjechałam tutaj, nas było wtedy ponad 100 w jednej wspólnocie i chyba nawet dzieliłam się z moją rodziną taką moją refleksją, że wiecie, Pan Bóg naprawdę istnieje, bo to, że tyle kobiet żyje razem pod jednym dachem, to może być tylko Jego dzieło. Tak jest. No ale tutaj podkreśliłaś to, że te anioły są w ludzkim ciele. Czyli W ludzkim ciele, tak, z ułomnościami wszystkimi. ale jednak anioły. Bo ja widziałam już o wiele więcej, o wiele szerzej, będąc w nowicjacie, siostry, i ja widziałam ich staranie, ich miłość, ich troskę, ale nie taką ludzką troskę, ale właśnie troskę o relację z Panem. Że one naprawdę pracowały nad sobą i odkrywały Pana i dzieliły się wiarą. I dlatego widziałam anioły, a jednocześnie w ludzkim ciele, bo widziałam też słabości, ale też odkrywałam swoje słabości. I ja też byłam w tej wspólnocie zanurzona. Dlatego było to dla mnie największe świadectwo tego, że Pan Bóg tutaj jest. Tak, to prawda. Natomiast tak myślę sobie jeszcze o tym doświadczeniu siostry Faustyny. Tej ciemności? I nie, jeszcze nie ciemności, ale tego zdrowia, bo dla mnie to też jest taki ciekawy wątek. Dobrze, że ona to zapisała i dobrze, że Jezus prosił ją, żeby pisała wszystko, bo to jest też taka dobra nowina dla nas. Myślę, że ten fragment jest tu jest opisany krok dalej, który Faustyna zrobiła w swojej wierze i w swojej relacji z Bogiem i w swoim życiu zakonnym. To, w którym pozwoliła mu, żeby zrobił, co chce z jej zdrowiem, tak? Dokładnie. Ona się otworzyła jeszcze bardziej, jeszcze szerzej na wolność. Chciała tego zdrowia, bo chciała służyć. Młoda kobieta, przecież ona tutaj miała ile? 32 lata. Nawet jeszcze nie. W pełni, no w takim rozkwicie życiowym. Ona chciała służyć. Miała w sobie przecież tyle miłości Bożej. I Jezus jej to zdrowie dał, po czym kiedy ona się tym zdrowiem ucieszyła, to stała się wolna. I dla mnie to jest taka lekcja, że Pan Bóg daje nam dobre dary po to, żebyśmy stali się bardziej wolni, żebyśmy mogli je oddać Jemu z powrotem. Mogę tutaj podzielić się takim moim kawałkiem. W swojej młodości miałam plany rodzinne, bardzo chciałam mieć dużo dzieci, chciałam je adoptować. Nie wiem, może kiedyś wspominałam o tym we wcześniejszej rozmowie. I miałam już kandydata na męża, który się na to wszystko zgodził, więc jakby plan był taki i szło wszystko w jednym kierunku. No ale Pan zadziałał w moim życiu, przyszłam do klasztoru. Ale miałam z tyłu głowy te moje pragnienia. Bardzo dobre pragnienia. Bardzo dobre, piękne, bardzo moje. One ze mną rosły. Byłam świadoma, że wstępując do klasztoru, że ja z tego rezygnuję. To było dla mnie duże, ale ja zrobiłam ten gest, ten akt. I Pan Bóg w swoim miłosierdziu po ślubach wieczystych wysłał mnie do naszego jednego domu, gdzie miałam wszystko, czego pragnęłam wcześniej, będąc w relacji z moim chłopakiem. Czyli zajmowałam się dziećmi. Miałam dom nad stawem, nawet nad 2 stawami. W otoczeniu był las, był ogródek, były koty, psy, wszystko, co po prostu chciałam mieć. Był samochód, którym jeździłam co chwilę. Jakby on spełnił to moje pragnienie. Ja się tym ucieszyłam, a później mogłam to zostawić. I ja już, jakby to już za mną nie wraca. Jakby on dał mi ten dar po to, żebym mogła się nim nasycić i ucieszyć, i ja mogłam go już spokojnie zostawić. I przyszedł właśnie taki moment, kiedy mogłam zostawić i to, i pozwolić mu, poślij mnie gdziekolwiek chcesz. Tu jest ten wątek, przypomina mi się zaraz to pytanie młodych, którzy właśnie ostatnio mieli trochę taką serię trudnych pytań do mnie, wyrażając swoje właśnie niezrozumienie życia zakonnego. Mówili: siostro, no jak wy macie różne dary, i te naturalne takie w stylu, że ktoś ma, nie wiem, jakiś niesamowity dar, tudzież po prostu zwyczajnie dar do
pomyślę teraz, do nagrywania filmów, do Jakieś nie wiem, muzyczne. muzyczny dar jakiś, czy jakiś wybitny umysł, albo nawet nie wybitny, ale zwyczajnie umysł naukowy i mógłby dużo rzeczy zdziałać w tej dziedzinie nauki. Czy w biznesie. Czy w biznesie. Wszystko to są dary Boga. Wszystko dary Boga. Już pomijając ten bardzo podstawowy dar do założenia rodziny, do bycia dobrą mamą, żoną i co? I dlaczego tego nie realizować? To są dary od Boga. Dobre dary od Boga. Dlaczego iść do zakonu, gdzie niektórych z tych darów już od początku wiesz, że nie będziesz mogła realizować? Macierzyństwa, nie wiem, życia w małżeństwie. Powiedzmy, jak ktoś się zajmuje jakąś konkretną dziedziną nauki, to raczej jest to mało prawdopodobne, że to będzie kontynuował w zgromadzeniu. I co? I czy to w ogóle ma sens? Przecież to jest jakieś działanie wbrew naturze. To też się często mówi, że ten zakon to jest takie działanie wbrew naturze, no i wbrew obdarowaniu Bożemu, no bo Bóg dał te dary. No i jaki to ma sens? Dobre pytanie. Pomęczmy się z nim trochę, pomęczmy się. Nie chcę od razu dawać takiej odpowiedzi, bo ty tak naprawdę już dałaś odpowiedź na to w twojej wypowiedzi o tej historii z Walendowa, no bo to jest Walendów, w którym byłaś, nasz klasztor w Walendowie. Ale może być jeszcze jedna odpowiedź. Ja tak też podzielę się z mojego kawałka życia. To jest coś, co ja odkryłam. Każdy inaczej może sobie też na to odpowiedzieć i mieć tutaj no właśnie swoje zdanie, ale tak, ja miałam talenty i mam. I jestem tego świadoma. Trenowałam, wygrywałam, brałam udział w konkursach, wygrywałam. Jakieś tam miałam konkretne plany, które mogłabym zrealizować, związane z takimi talentami, które mam. Ja to wszystko gdzieś tam zdobyłam na tym etapie, powiedzmy, jeszcze szkolnym. Ucieszyłam się tym i tyle. I to mi wystarczyło. Oczywiście, gdybym miała ambicje rozwijać się i dochodzić do perfekcji, do czegoś, żeby być, nie wiem, najlepsza na świecie, bo by mi nie wystarczało, że jestem, nie wiem, najlepsza w szkole, w powiecie czy w województwie, no to dążyłabym do tego. Ale to nie był mój nurt. To nie było mi do niczego potrzebne. Ja wiedziałam, że ja mogę osiągnąć to, co chcę, jestem do tego zdolna, ale to mnie nie karmi. Bo jest coś więcej w życiu niż zdobycie sukcesu w jakiejś konkretnej dziedzinie. I teraz są osoby, dla których jest warte to zdobycie, ten sukces, żeby być najlepszym w czymś, i oni do tego dążą. I dla takich osób nie będzie zrozumiałe życie zakonne. Więc jeżeli ktoś pyta o sens życia zakonnego, to ja myślę sobie, że każda osoba musi sobie odpowiedzieć, jaki dla niej to życie zakonne ma sens. Bo dla mnie, która jestem w życiu zakonnym, to życie ma sens. Ja się tu realizuję, ja się tu rozwijam. Ale ktoś, kto nie ma tego powołania, dla niego życie zakonne nie będzie miało sensu. I ja nie będę tej osoby przekonywać, bo ona idzie swoim nurtem życia. I ona widzi sens w tym, co robi. Może jest świetnym naukowcem i wnosi coś w życie całego świata, globalnie, bo do czegoś dochodzi. Jest jakimś geniuszem. Nie musi być super geniuszem, ale może wnosić coś w swoje Jakieś dobro środowisko. po prostu, tak. Tak? Tak. Ktoś, kto jest w kościele, ale nie ma życia, powołania do życia zakonnego, takie pytanie o sens dla takiej osoby może być, odpowiedzią może być to dla mnie są ważne osoby zakonne, bo one mnie wspierają. Bo jak pójdę, zapytam o coś, to osoba ze mną porozmawia, znajdzie dla mnie czas, udzieli mi rzeczowej odpowiedzi, hojnej, szczerej, siostrzanej, bez Oby żadnych... wszystkie siostry takie były. Tak, I to księża już też, jest tak. To już jest taki inny wątek, tak. Ale cel jest takie życia zakonnego. Więc ktoś może szukać wsparcia i je tutaj otrzymać i dla niego życie zakonne będzie wiązało się z takim sensem. Dla kogoś innego życie zakonne będzie inspiracją. I to będzie taka odpowiedź. Więc niech każdy sobie odpowie, jaki dla niego ma sens życie zakonne. I ja jeszcze wracając do tego wątku darów i swoistego nieużywania tych darów, nierozwijania tych darów, mi bardzo pomaga takie zrozumienie, że skoro każdy dar jest od Boga, On nam je dał, więc Pan dał i ja Mu oddaję.
I to jest i tak Jego. On mi to dał na jakiś czas tutaj życia na ziemi, jakiegoś używania tego w wolności, a ja w mojej wolności Mu to po prostu oddaję. I mówię, Panie, pozwalam Ci być Bogiem w moim życiu, rób z tym, co chcesz. Tak jak Faustyna ze zdrowiem swoiście. Ona dała to zdrowie Panu Bogu, dał jej zdrowie, a On mówi, słuchaj, ja nie wiem, co jest lepsze, oddaję Ci to zdrowie, uczyń z tym to, co lepsze. I Pan Bóg uznał, że w jej życiu ta choroba będzie czymś lepszym. Zdrowie jest dobrym darem, to jest dobrem wielkim. Jakiś inny dar w stylu właśnie, nie wiem, umiejętność jakaś naukowa powiedzmy, czy jakaś inna artystyczna umiejętność. I można też powiedzieć, Pani, ja bym robiła wszystkie filmy na Twoją chwałę. I to wszystko by było, żeby Ciebie uwielbić i ewangelizować. A jeżeli Pan Bóg powie, słuchaj, ale jest coś lepszego, czy chcesz to coś lepszego? No i pytanie, czy ja mam wolność, żeby puścić mój scenariusz na życie który no, dobry jest, tam nie ma jakby zła, ale pytanie o większe dobro. To jest cały czas święty Ignacy o tym dużo mówi. Większe dobro, bo w życiu naszym nie chodzi o wybieranie między złem a dobrem na pewnym etapie życia. Już to nie jest to, że rozważam, czy zabić, czy nie zabić. No, mam nadzieję, że już większość z nas nie ma tego typu zatrzymań nad grzechem śmiertelnym, tylko zastanawiam się, gdzie jest większe dobro, szukam większego dobra. No jak Pan Bóg pokazuje, że słuchaj, akurat w swoim konkretnym przypadku większe dobro będzie tu, wątek wiary. Jeżeli mam wiarę i przyjmuję to w duchu wiary, nie muszę rozumieć, ale przyjmuję, idę za tym. I miłość, tak. Idę za tym po prostu. Tak, jak siostro teraz mówisz, to przyszła mi jeszcze jedna myśl. No pytanie, czy naprawdę Pan Bóg, czy my nie rozwijamy swoich darów i talentów? Bo zobacz, jeżeli mówimy o darach i talentach, to najczęściej skupiamy się na tym, co zewnętrznie widać, tak? Czyli ja mogę umieć kręcić filmy, grać muzykę i różne rzeczy, ale to się bierze z czegoś we mnie, co jest w środku. Ten dar, ten talent osadza się na czymś, co mi Pan Bóg w środku włożył. I teraz nawet gdybym w ramach życia zakonnego miała nie realizować tego, co zewnętrznie umiem, bo się nauczyłam w ciągu życia, czy to się jakoś we mnie wykształciło, no to ja nie wiem, ale ja w swoim życiu widzę, że On doskonale wykorzystuje to coś, co jest we mnie w innym kierunku. Jakby zewnętrznie to się inaczej przejawia, ale On dokładnie wyciska i wykręca po prostu ze mnie wszystkie soki i rozwija wszystkie moje możliwe talenty i możliwości. I takie, o których nawet nie wiedziałam przed zgromadzeniem. Że masz, tak. Ale to się zadziało, ponieważ byłam otwarta na to, że dobrze, cokolwiek chcesz, to rób i ja za tym idę, bo to nie jest dla mnie istotne, co ja będę w tym życiu robić tak naprawdę. Jest miłość, jest relacja i to wystarczy. To prawda, bo tutaj podkreślasz to, że tak naprawdę największe dary i najistotniejsze i te, z którymi idziemy w wieczność, to nie są umiejętności zewnętrzne w stylu nareperowanie czegoś, zbudowanie czegoś, wynalezienie czegoś, tylko to obdarowanie wewnętrzne, czy tak naprawdę no, miłość, znowu wracam do wątku miłości. Jeżeli te dary, które ja mam, służą rozwojowi miłości, Pan Bóg wie, gdzie się najbardziej będzie miłość rozwijać. Moja. I ja pamiętam, ja to też już chyba mówiłam, że pomimo, że bardzo chciałam być malarką i ja się czułam taka szczęśliwa na tej Akademii Sztuk Pięknych, ale po pewnym czasie ja widziałam, że to nie wypełnia mnie tak, jak myślałam, że będzie wypełniać, że to jest za mało. I Pan Bóg pokazał mi to więcej, to większe dobro, to więcej i powiedział, no chodź. Nie powiem ci dokładnie, co tam się będzie działo i czy będziesz mogła służyć tymi darami, ale ja miałam taką totalną wolność. Wiesz, jakby to choć było na tyle pociągające, że czy malując, czy nie malując, czy nie wiem, wykorzystując dar języków tych, które udało mi się naumieć przed wstąpieniem, czy to będzie służyć w tym zgromadzeniu, czy nie. Chociaż gdzieś tam cicho Pan Bóg mi dawał takie poczucie, że to jednak będzie służyć w tym zgromadzeniu. To takie zawierzenie, że On zaprasza nas do takich sytuacji, Pan Bóg niejednokrotnie, takich sytuacji, których nie do końca pojmujemy, w których jest jakieś ryzyko. On mówi, skacz.
skacz. I to są niesamowicie rozwojowe sytuacje, prawda, że jak jesteś konfrontowana z jakimiś wyborami, które nie są łatwe, nie są oczywiste, i Pan Bóg mówi, no dojrzewaj dziecko, rozkwitaj niewiasto, skacz. I teraz zobacz, czy on nie spełnia, nie korzysta z twojego talentu, który masz. Nie? Ja to tak widzę, że zobacz, ty malujesz obraz, jego obraz. Ja mam wrażenie, że to jest jak taka płachta narzucona na cały glob, gdzie ty malujesz jego obraz słowem, chociażby tymi programami, tym, co robisz, twoim głoszeniem, i malujesz niuanse jego osobowości, jego osoby. Rozrysowujesz przed ludźmi, nie? To się dzieje w innym wymiarze, to się nie dzieje fizycznie. Tak. Ale on miał taki pomysł. I czy nie znajdujesz tu spełnienia? Ależ oczywiście, że tak, nie? To jest dla mnie, wiesz, poruszam ten wątek tylko po to, żeby gdzieś pokazać to, że to prowadzenie Pana Boga jest najlepsze, że On rzeczywiście w zakonie rozwija przed nami takie przestrzenie życia, których no nie wiem, wcześniej w ogóle nie widziałam, nie byłam świadoma, nie wiedziałam, że mogą być. To tak samo jak kobiety, które zostają matkami, też nagle odkrywają sobie jakieś niesamowite nowe obdarowania i pomimo, że były, nie wiem, zawsze niecierpliwe, nagle się okazuje, że potrafią być cierpliwe, bo jest miłość do tego dziecka konkretnego i ta miłość sprawia, że się rozwijają w tobie inne przestrzenie, które do tej pory były jakoś, nie wiem, uśpione, niezauważone nawet. Czyli Pan Bóg nas stawia w miejscu, gdzie się najpełniej będą mogły rozwijać największe dary w nas. O ile nie stawiamy granic. To prawda, no bo to nie jest tak, że wystarczy wstąpić do zakonu, prawda? To jest... O nie wystarczy. To jest tak... I słodko jest żyć w klasztorze między siostrami. I pamiętać, że to są anioły w ludzkim ciele, że one są w drodze, nie? I ja też jestem w drodze. Tak. I na tej drodze mogą być takie etapy rozleniwienia i są bardzo niebezpieczne takie etapy, że ja zaczynam... mi się zaraz przypomina król Dawid, który był takim ulubieńcem Pana Boga i tak wspaniale i swoim obdarowaniem, powołaniem do bycia królem i tak wspaniale służył Bogu i Izrael się tak rozwijał pod jego panowaniem i oni wygrywali wszystkie wojny. On był świetnym liderem, przywódcą i wszystko rozkwitało u niego w życiu. I dał się złapać na tą pułapkę rozleniwienia i wtedy się wszystko sypnęło. Czy wszystko? Nie wszystko, nie? Bo jakby Pan Bóg oczywiście wykorzystał jego upadek, to, że wszedł w grzech z Batszebą w momencie, kiedy miał być na wojnie i być ze swoimi żołnierzami i jako król, jako przywódca właśnie być tam na polu bitwy, on jednak stwierdził, że nie pójdzie. Nie jest wytłumaczony w piśmie dlaczego. No i zły wykorzystał to do tego, żeby go skusić do grzechu. Oczywiście, że Pan Bóg sobie poradził z jego historią dalej, no ale dramatyczna historia, dramatyczna i śmierć niepotrzebna po drodze się dzieje, jedna, druga. Rozleniwienie, próżnowanie. Tak, no jak człowiek jest leniwy i próżnujący, no to w próżności wychodzą z nas nasze potrzeby, pragnienia, kaprysy, różne rzeczy i one wtedy nabierają na sile. Co nie znaczy, że czas odpoczynku nie jest potrzebny, jest potrzebny, ale tu jest konkretnie dusza leniwa i próżnująca. To jest coś więcej. Ja myślę, że tutaj, żebyśmy też znowu nie weszli w taki sposób myślenia, że ja nie mogę teraz odpoczywać, Tak. że to jest niebezpieczne, że ja nie mogę sobie dać czasu na robienie tak zwanego nic. Nie o to chodzi, ale dusza leniwa i próżnująca to jest coś już takiego bardziej w człowieku osadzonego, coś takiego, jakaś postawa wewnętrzna, która już jest bardziej utwierdzona. Tak. I na to trzeba uważać, żeby w to nie wchodzić. Ale masz rację, że teraz w dzisiejszych czasach chyba większy problem jest
znaczy, bo ja wiem, czy większy, ciężko pewnie tak statystycznie to oszacować, ale na pewno znam wiele osób, które raczej nie potrafią odpoczywać, niż nie pracują. Nie? Znam wiele osób zapracowanych, ale mało osób, które potrafią odpoczywać. I to jest też ten wątek, który tutaj się pojawia parę razy, nawet mam kolorem zaznaczone, chyba 2 razy, jak Jezus mówi o swoim odpoczynku. Mówi do Faustyny, tu jest moje odpocznienie. Tu jest. Jezus odpoczywa. Patrzcie, patrzcie. Ale i Faustyna mówi o jej odpocznieniu i tak naprawdę jedno i drugie, i Jezusa odpocznienie, i Faustyny odpocznienie odbywa się w przestrzeni relacji miłości. On odpoczywa w jej sercu, ona odpoczywa wtedy, kiedy jest zjednoczona z Nim. I wtedy nic ją nie męczy. Może być upracowana i umęczona, ale jak to wytłumaczyć? Nie da się, chyba trzeba to przeżyć. Tak, jak jesteś w tej relacji miłości z Nim, to nawet takie zewnętrzne upracowanie, bo są różne poziomy upracowania, prawda? Może być zmęczonym psychicznie, zmęczonym fizycznie, zmęczonym duchowo. Tak. A ta miłość Jezusa, relacja z Nim naprawdę nadaje sens każdemu doświadczeniu, też zmęczenia. Natomiast to jest właśnie takie, niech się cieszą te upracowane i umęczone. Tak, my się wysilamy i z naszym życiem, w naszej kondycji słabej, zranionej grzechem pierworodnym i naszymi grzechami, my się męczymy. Nas życie kosztuje, nas miłość kosztuje, relacje nas kosztują. Cokolwiek chcemy zrobić, nie wiem, w domu, w ogródku, gdziekolwiek, w pracy, to nas kosztuje. Ale niech się cieszą. Niech się cieszą, jeżeli robią sensowne rzeczy. Bo jeżeli nie będą robić sensownych rzeczy i potrzebnych, tylko takie próżne po nic, to nie będzie radości. Nie? Można się wtedy umęczyć, można się napracować, ale to nie da radości. Nie? I mi też wraca ciągle to pytanie, Panie, czy Ty tego chcesz? Czy Ty tego chcesz? Czy ja się sama nie nakręcam na jakieś roboty? Tylko pytać, Panie, ale czy Ty tego chcesz? Tu mi się przypomina to słynne takie powiedzenie o tym, że w klasztorze się sprząta czyste podłogi. No nie, już nie. Już teraz nie, ale mam też takie doświadczenia, ty pewnie też masz, że czasami takie pracy się dostawało, nas wtedy było tak dużo, że ja rozumiem, że to też były cele formacyjne, że takiej nowicjuszce nie dasz bardzo poważnych zobowiązań. No a co, to ta sprzątnęła tą podłogę, ta tamtą, to ty sprzątnij sufit. Sufit? Sufit mam wyczyścić? No dajcie spokój. Albo to podłoga, która była wczoraj czyszczona, bez przesady. Ale tutaj już jest jakby inna kwestia i formacyjna i posłuszeństwa to jest inna rzecz. Natomiast właśnie tak w życiu, tak myślę poza klasztorem, że często możemy sobie zadać po prostu takie pytanie, czy ja się sama nie nakręcam, czy nie nakręca mnie mój perfekcjonizm, właśnie to zapracowywanie na miłość, że ja muszę zrobić kolejną rzecz, czy dla Pana Boga, czy dla drugiego człowieka, czy dla jakichś oklasków, bo zauważ mnie, jestem wartościowa. Bo mam w sobie głód i muszę go teraz nakarmić moją pracą. No i to wtedy rzeczywiście można się nieźle umęczyć i nie doświadczy człowiek takiego odpoczynku w Panu Bogu, bo będzie ciągle taki niespokojny, będzie chciał więcej. To, co powiedziałaś nawet o tym twoim zdobywaniu różnych sukcesów, wygrywaniu konkursów, że można się nie nasycić tym, że wygram w mojej szkole, że wygram w powiacie, ja ciągle będę chciała więcej. I to jest to pogrzechowe złamanie, takie pęknięcie, że rzeczywiście tak jest. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Się pytanie, czego jesteś głodny? Bo jeżeli jesteś głodny Boga, Jego miłości i bycia z Nim, to będzie taki głód, który będzie przeżywany nie w sposób niszczący. On nie zawładnie tobą w taki sposób, że będzie cię to niszczyło, tylko będzie cię rozpalało i będziesz rozkwitał w tym. A jeżeli to jest głód tych nieuporządkowanych pragnień w nas, właśnie zaspokojenia, pragnienia wartości chociażby, to będziesz wiecznie niespokojny.
Dużo pewnie tego musisz przerabiać w formacji, prawda, służąc, towarzysząc młodym siostrom, żeby każdy, jak to rozeznawać, jak to w ogóle umieć ponazywać w sobie, żeby każdy, kto patrzy na swoje życie dzisiaj, żeby mógł sobie nazwać, gdzie ja tak naprawdę zapracowuję się niepotrzebnie. Jak to rozeznać? Czy jest jakaś taka rada, jaką mogłabyś dać teraz dla tych osób, które może teraz rzeczywiście są umęczone, upracowane i też zadały sobie pytanie, czy Pan Bóg tego chce? Chyba nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że to się pojawia w życiu, w codzienności, to wypływa z codzienności. Żadna sytuacja nie jest taka sama i każda osoba jest inna. Wiele czynników trzeba wziąć pod uwagę, prawda? Tak. Na takie pytanie potrafię odpowiedzieć siostrom, którymi się zajmuję, ale innym nie potrafię odpowiedzieć, bo to wypływa z życia. I jeżeli chodzi o rozeznanie, to też nam w codzienności wypływa i często jest tak, że osoba sama przychodzi z taką refleksją, ale właściwie po co mi to? Ja nie muszę nawet odpowiadać. Tak. Osoba sobie sama odpowiada na to. To prawda, że większość odpowiedzi jest w nas, tylko trzeba sobie dać czas, myślę, przestrzeń raz, żeby jeszcze w ogóle mieć sobie otwartość na to, żeby zadać sobie takie pytanie, prawda? Bo to już pokazuje to, że jakoś mam wolność wobec tego, co robię, że mogę robić, nie muszę tego robić. Panie, czy ty tego w ogóle chcesz? Czy ja sobie sama nie nałożyłam do tego mojego wózeczka, który pcham przez życie, tony jakiegoś węgla, a ty tak stoisz obok i tylko się do mnie uśmiechasz i mówisz, córka, ale po co? No po co? Tak, i Bóg może ci powiedzieć, współczuję ci. No. I tyle. Pomóc ci pchać ten wózeczek? Czy wiesz, jak chcesz bardzo, to popchamy go razem, ale po co? Siostro, tutaj w kolejnym numerze mamy taką przygodę opisaną z deszczem. Coś wspominałaś mi o takim doświadczeniu. Ja chyba wtedy jeszcze nie byłam w klasztorze. Bardzo możliwe. Bo to tutaj było w na Ogniewnikach początku, to się podziało. Co to było? Powiedz. To było gdzieś na początku, jak byłam w juniораcie. No, takie mocne doświadczenie. Byłam tu w juniораcie w Krakowie i zerwała się nagle wielka wichura. Ale to naprawdę, trzaskały pioruny, było bardzo niebezpiecznie i bałyśmy się, że no po prostu rozwali nam klasztor, że drzewa po prostu gdzieś połamie i polecą nam i tak dalej. No, ja pierwszy raz w życiu przeżyłam taką wichurę i to było w czasie, kiedy jadłyśmy kolację. I ówczesna przełożona, słysząc to, co się dzieje na dworze, bo nie dało się nie słyszeć, przerwała nam posiłek, wstałyśmy i zaproponowała, będziemy się modlić koronką. No i my wszystkie wstałyśmy od posiłku, zaczęłyśmy się modlić. To było niesamowite. Pod koniec koronki burza ustała. Ta cała wichura. Wszystko się uciszyło, no i my wróciłyśmy do kolacji. No było to mocne doświadczenie dla mnie. Takie pierwsze. I faktycznie tutaj no, mam ogromną wdzięczność do Pana Boga, że mówił Faustynie, żeby pisała te wszystkie rzeczy o Jego miłosierdziu, bo to była dla nas, myślę, że dla tej przełożonej to była też inspiracja, nie? Żeby tak to zrobić. No i efekt był. Tak. Tu akurat u was był jeszcze lepszy niż w życiu Faustyny, bo ona bez przerwy 3 godziny mówiła tą koronkę, żeby zaczęło było padać. 100. Okej, dobra. Ale to prawda, że jak wiesz, że u kogoś coś zaskutkowało, że tutaj Faustyna zapisała jako świadectwo swojego życia, doświadczenie łaski Bożej przez modlitwę koronką i ty teraz jakby dopisujesz do tego PS, w moim życiu też to zadziałało, to jest to umacniające dla ludzi, inspirujące, że jakiekolwiek, bo to nie chodzi tylko o pogodę. Wiadomo, Faustyna też zapisuje, że przez tą modlitwę wszystko uprosić można. To nie jest modlitwa związana tylko z deszczem, z burzą, ale wszystko uprosić można. Tak. Tylko tutaj właśnie ten ważny jest ten aspekt wiary, że Pani Boże, ja wierzę, czyli ja w ufności wielkiej pozwalam Ci być Bogiem. Ja Ci nie mówię, kiedy to ma się podzieć, o co proszę. Mogę powiedzieć, kiedy ja bym chciała, ale daję Ci tą wolność, że Że Ty możesz to zrobić też na swój sposób. tak. Ja proszę o coś,
ale już czas, Miejsce i sposób realizacji. już jest twój. Totalnie. I faktycznie to też jest moje duże doświadczenie. I nie zawsze też musi być ta koronka. Ale ten bezpośredni akt, taki strzelisty do Pana, słowo do Niego, niekiedy naprawdę wystarczą. I ja w moim życiu mam dużo takich dowodów, które Pan Bóg mi pokazywał, że wystarczy po prostu się bezpośrednio zwrócić do Niego i On przemienia, daje łaskę. To się dzieje. Ale to się często nie dzieje natychmiastowo. Nie tak, jak ja sobie to wyobrażam, jak ja bym chciała. Natomiast samą łaskę On naprawdę daje. Siostro, jeszcze wraca nam ten wątek zakonny. Jezus mówi Faustynie, żeby powiedziała przełożonej generalnej, że niech liczy na nią jako na najwierniejszą córkę w zakonie. To jest w ogóle dla mnie taka rzecz, jedna z trudniejszych, o którą mógł ją poprosić. Bo ona ma niejako pójść do przełożonej i wystawić sobie samej laurkę. Powiedzieć, słuchaj matka, ja jestem the best. Jezus to powiedział, na mnie ty możesz liczyć jako na najwierniejszą córkę w zakonie. Wyobrażasz sobie, żeby coś takiego zrobić? Jakby tobie Jezus tak powiedział dzisiaj, żebyś do Matki Generalnej z takim tekstem wyskoczyła? Dałabyś radę? No dzisiaj... Pozdrawiamy Matkę Generalną przy tej okazji. Właśnie zastanawiamy się, proszę Matki, co tutaj powiedzieć Matce, która z nas jest wierniejsza, na którą lepiej bardziej można liczyć. To musi Pan powiedzieć. Dobrze, no niech Pan to My powie. tego nie porównamy. Tak. Ale jest to trudne, prawda, żeby jakoś się przyznać też jakoś do tego, że... Mnie się wydaje, że chyba trudne byłoby w sytuacji, czy gdyby Faustyna szukała gdzieś jednak siebie. A mam poczucie, tak jak na ile ja znam Faustynę, ona była fundamentalnie gdzieś pokorna. Jezus bardzo w niej to wypracowywał. Najpierw w nowicjacie i później przez różne noce ciemne i tak dalej. I ona chyba nie miała z tym większego problemu i mogła spokojnie... Ona wiedziała, na czym to bazuje, ta najwierniejsza córka. Nie, że ja najwierniejsza jestem gwiazdą, bo my sobie często tak kojarzymy. Ale ja najwierniejsza... Każde naj kojarzy się z byciem jakąś gwiazdą. Tak. Bo dzisiaj tego naj jest dużo. Ale dla niej najwierniejsza chyba córka w zakonie to było ja, która spełniam wszystkie życzenia Pana. O co mnie poprosi, to ja to zrobię. I to mi się kompletnie nie kojarzy z takim z takim popatrz na mnie, z takim szukaniem siebie, tylko na takiej zasadzie, jeżeli będzie matka czegoś potrzebowała, to może matka na mnie liczyć, bo Jezus mnie aż tak wspiera. A ja idę za Nim, bo to jest moja decyzja. I to się nie wiąże dla mnie z jakimś wywyższaniem się. A jednak, pamiętasz, to akurat pewnie nie z tym tekstem jest związane, ale niektóre siostry zarzucały siostrze Faustynie, że ona jest pyszna. Ale to były inne siostry. Tak. A wiemy, że to, co wyrażamy sobą, jest często w nas. Prawda? Nie w tym kimś, o kim wyrażamy. Właśnie, ale teraz, jeżeli mamy ten wątek już Matki Generalnej, siostry Faustyny jako najwierniejszej córki w zakonie, wraca mi jeszcze kolejne pytanie młodych ludzi, które gdzieś mi zadali, taka prowokacja swoista, że no jeszcze ksiądz to ja rozumiem, ale siostra zakonna, no po co taka Faustyna, po co zakon i Faustyna, która w zakonie co gotuje, sprząta, no założyłaby rodzinę, mężowi by gotowała i przynajmniej dzieci by były, a tak to co, tutaj jest kryzys demograficzny, a one do zakonu idą. To przecież trzeba dzieci rodzić, nie? I co te siostry w tym zakonie robią w ogóle? No to nawet nie widać. Właśnie wiele razy sióstr w ogóle nie widać, prawda? I już największe niezrozumienie z życia klauzurowego, to też były te pytania, które były mi zadawane, że wiele młodych w ogóle myśli, że większość sióstr tylko się modli, nic innego nie robi, a w zakonach klauzurowych to już totalnie takie myślenie gdzieś jest najpowszechniejsze, że te siostry się tylko modlą. I dla mnie w tym pytaniu są dwie bolesne rzeczy. Jedna, tak duża nieświadomość tego,
jak wygląda życie zakonne, ale to jest jakby mniejszy ból. A druga, taki ból, że można pomyśleć, że jakby w tym mi wybrzmiewa to, że modlitwa nie ma wartości. Że ja rozumiem tam odhaczyć jakiś paciorek, no liturgię raz w tygodniu, a nawet może i więcej, tak, ale no tyle czasu na modlitwę to bez sensu jest. Prawda, że jakby jest zrozumienie większe, jakby większą wagę i wartość dajemy czynnościom zewnętrznym, które są widoczne. A modlitwa jako coś, co wydaje się takie, no to nie ma w ogóle efektów sprawczych żadnych. Że ty sobie siedzisz, tam klęczysz, modlisz się i nic się nie dzieje. Chociaż akurat przed chwilą żeśmy zaprzeczyły temu, że modlisz się i nic się nie dzieje, bo akurat modliłyście się i burza ustała, Faustyna się modliła i deszcz zaczął padać, jak było sucho. No ale prawda, jest to takie głębokie niezrozumienie życia skupionego wokół modlitwy, ofiary. To ja bym odpowiedziała na to pytaniem. To po co ci wszyscy ludzie z całego świata przyjeżdżają do naszego sanktuarium i chcą relikwię Faustyny? Czego oni w tym szukają? Czy w niej? Czego od niej oczekują? I czego chcą od niej? I przychodzi mi na myśl taki ksiądz znajomy, który kiedyś podzielił się, że Faustyna dla niego osobiście jest największą przyjaciółką. To jest rzeczywiście mocne, że zobacz, że tu mówimy o wartościach jakichś wyższych, że można się poprzez to oddanie Panu Bogu stać takim bliskim przyjacielem. Bo o to chodzi. Tak. I takim też znakiem życia przyszłego. Prawda? To jest też to, co nam było mówione, prawda, w czasie formacji, że życie zakonne jest taką zapowiedzią życia przyszłego, w którym już wszyscy będą żyli bez mężów i żon, że jakby to Pismo Święte mówi, że nie będziemy już wychodzić za mąż, nie będziemy się żenić, to nie jest istota nieba. W niebie będziemy wszyscy braćmi i siostrami i po prostu skupieni na Panu Bogu i służeniu Jemu i oddawaniu Jemu chwały i zakony mają to pokazywać już teraz. Być taką zapowiedzią życia przyszłego i oby żyli prawdziwie tym swoim powołaniem i wtedy będą pokazywać piękno życia przyszłego. Nie tylko, że taka opcja jest, ale jak sobie popatrzysz w oczy jakiejś starszej siostry, ja sobie przypominam teraz Danutkę, przy której siedzę w refektarzu i no jest tak śliczna w tej swojej starości już, nie wiem, czy 86 już ma, jakoś tak około tego. I te jej oczy, to jest zawsze tyle, w niej jest tyle życia i miłości i troski. Ona jest taka zaangażowana we wszystko. Czy też nasze siostry z Żytniej, jak tam jest wiele starszych sióstr, jak jadę do Warszawy i czasami podniosą te oczy z tego swojego pochylenia już wywołanego wiekiem, że już taki człowiek jest ku ziemi schylony, ale jak podniesie te oczęta, albo jak Jan Paweł II, jak w tych ostatnich latach swojego życia, jak podniósł te oczy, w nich było tyle życia, tyle ognia, tyle miłości. I to jest życie piękne. Jeżeli ty tak przeszłeś przez życie, że na koniec masz w sobie tyle miłości i tyle młodości pomimo późnych lat, to jest piękne świadectwo, że to jest życie przeżyte dobrze. Stąd ktoś powiedział, że w wieczności wszyscy będziemy młodzi. Nie? To jest to zachowanie na wieczność. Siostro, no mówisz o tym życiu już takim po śmierci, o tym przygotowaniu, o tym życiu proroczym. Ja bym się cofnęła jeszcze troszkę tutaj, do naszego życia, jak my żyjemy. Nieraz miałam te refleksje i one we mnie się rodziły już, jak byłam jeszcze w domu. Jak byłam dziewczynką, nastolatką. Bo myśli o życiu zakonnym pojawiały się we mnie, chociaż kompletnie nie znałam żadnej siostry zakonnej, nie miałam żadnego kontaktu z żadną siostrą zakonną. Ja nie wiem, skąd to się wzięło, ale to się wzięło. I patrzyłam na moich rówieśników, rówieśniczki, patrzyłam na moją rodzinę i dojrzewało we mnie pragnienie, ja chcę być siostrą. I ta siostrzaność była dla mnie ważna już wtedy, że ja chcę wchodzić w relacje z ludźmi jako siostra. A kim jest siostra? To
to jest najbardziej szczera, wielkoduszna, życzliwa, otwarta, niezakłamana osoba. Obecna, Tak. bliska, tak. Osoba dla braci i sióstr. Mhm. I wydaje mi się, że w takim wątku życia doczesnego, to tu jest chyba gdzieś jakiś istotny nurt, żeby zobaczyć na to. Jeżeli ja dążę do bycia siostrą, bo to nie jest istotne, jakie ja mam imię, jaką pełnię funkcję, ale moim pierwszym zadaniem jest być siostrą dla braci i sióstr bez względu na ich kulturę, język, narodowość, religię, dla wszystkich. Dla moich rodziców, dla mojego rodzeństwa, dla moich kuzynów i dla moich sąsiadów, to jeżeli ja wchodzę w to cała, z całym moim zaangażowaniem, całym sercem i umysłem, to ja dla każdej z tych osób będę szczera, otwarta, wielkoduszna, prawdziwa. Dam im wszystko, co mam do dania, jak siostra. No i teraz pytanie, czy ludzie nie potrzebują takich osób w świecie, takich kobiet? Gdyby teraz zabrać ze świata wszystkie te kobiety, które są siostrami, co zostaje? Ja nie mówię, że wszystkie inne kobiety nie są takie, tak? Bo jeżeli żyją w małżeństwie, w rodzinie, czy w samotności i realizują swoje powołanie, rozwijają się i stają się, jakby dojrzewają w tym obdarowaniu, jakie Pan Bóg im daje. Ale ta nasza droga jest bardzo konkretna. My mamy naśladować Jezusa i z Nim się jednoczyć. I to jest taki nurt życia w duchu i w prawdzie i w miłości ofiarnej, na wzór Chrystusa. Mamy w tym same się rozwijać i dojrzewać i jesteśmy też znakiem dla innych. I to wystarczy. I teraz, gdyby takich kobiet w świecie nie było, Tak, dobrze, stawię pytania otwarte i zostawiamy je tak. Ja nie będę odpowiadać. I jak Cię teraz słucham, teraz mi się przypomina takie pytanie, które kiedyś ktoś zadał jakiemuś chyba alpiniście. No po co ty się wspinasz na te góry? Że to bez sensu i to niebezpieczne i w ogóle po co? On odpowiedział, bo góry są. I to samo jakby każdy zakonnik, myślę, mógłby powiedzieć, każda siostra zakonna jako wytłumaczenie, dlaczego poszłaś do zakonu. No bo Jezus jest. Bo życie zakonne w swoim najgłębszej istocie, zakorzenieniu jest po prostu radykalnym naśladowaniem Jezusa Chrystusa, który był ubogi, posłuszny i czysty. I dlatego składamy dokładnie te 3 śluby, bo to widzimy jako jego główne cechy. Tak, jego drogi przez życie. Nie? I chcemy żyć jak on i naśladować go jak najwierniej się da. I dlatego taka forma życia, która się zrodziła właśnie w sposób bardzo naturalny. To nie jest tak, że ktoś jakąś sztuczną instytucję nagle wymyślił. Tylko najzwyczajniej w świecie to przybrało potem formę jakiejś instytucji, dlatego że jak ludzie zaczęli iść za Jezusem w coraz większych grupach, no to musiało przyjąć jakieś to prawa. zorganizować. Jakoś tak, to trzeba jakoś i dom się jakiś kupi przecież wtedy i to trzeba jakoś nazwać, no to czyj jest ten dom, jak umrzesz, to co mamy z tym domem zrobić, tego typu rzeczy. I tak się podziały te wszystkie prawa i instytucje i nazwy zgromadzeń i dla jakiegoś uporządkowania, ale istota jest taka, spotkałam Jezusa, zachwycił mnie, ja chcę tak jak On. I z Nim, i dla Niego. Tak, ja bym tutaj jeszcze dodała, bo tu jest ważne i dobre rozeznanie powołania, żeby pomóc osobie odkryć, jeżeli ma to powołanie do życia konsekrowanego, ale też towarzyszyć, żeby osoba w tym się rozwijała, w tym nurcie. Bo taka jest idea. Oczywiście, że tak jak wcześniej Faustyna tu wspomniała, że siostry są aniołami, ale w ludzkim ciele. Jesteśmy w drodze. My ciągle pracujemy nad sobą, żeby stawać się coraz lepsze. Różnie to bywa i różnie to wygląda, więc proszę nie zrażajcie się, jak zobaczycie jakąś siostrę, czy spotkacie, która nie odpowiada temu wizerunkowi. Tam się może bardziej wybija ludzkie ciało na tym etapie jej życia niż ten anioł. Tak jest, więc pomóżcie jej modlitwą, ofiarą, może jakąś rozmową, rzeczywiście lepiej żyć. Natomiast tu mi się wybija też taki ważny wątek na współczesne czasy,
Bo to jest nasza istota, żeby poznawać Boga, z Nim się jednoczyć i w Niego się przemieniać i być tą siostrą, żyć ślubami. Widzę, że w dzisiejszym świecie jest taki duży nurt, który próbuje zlaicyzować nasze życie, naszą formę życia. Oczywiście jakby ja nie chcę wchodzić w taki wątek, w takie rozważanie, na ile to jest słuszne, na ile to jest niesłuszne i tak dalej, ale bardzo nam zagraża zapracowanie. Żeby się utrzymać, etaty, taka, a nie inna praca, praca nie we własnym charyzmacie, to jest niszczące dla życia zakonnego. Jeżeli siostra zakonna, która ma powołanie, jest stawiana w warunkach, które nie sprzyjają jej do rozwoju jej powołania, będzie jej bardzo trudno i może się wolniej rozwijać w tej drodze życia albo w ogóle się przestać rozwijać. Jeszcze raz chcę wyskoczyć ku wieczności, dlatego że te wątki się tutaj też pojawiają u Faustyny. Bardzo pięknie to wybrzmiewa, jak ona mówi, że szczęśliwa dusza, która te rzeczy rozumie i jedną tylko stopą dotyka się ziemi. Jedną tylko stopą dotyka się ziemi. O Faustynie nawet tak mówili trochę, że ona jest taka, że widać, że ona jest tu, że jest zaangażowana w to, co robi, ale jakby tylko jedną stopą stała na ziemi, że ona już sercem jest tam, w wieczności. I to też jest super może właśnie na zakończenie tego odcinka, żeby sobie uświadomić ten wątek przemijania i przechodzenia przez tą ziemię, wątek pielgrzymowania, który też jakoś może być uzasadnieniem życia konsekrowanego. Że my mamy być przypomnieniem dla tego świata, że te wszystkie wartości, nawet dobre, które są na świecie, które są możliwe do zdobycia, do przeżycia, doświadczenia, jeżeli jest ktoś na tyle szalony, że z tego wszystkiego rezygnuje, to znaczy, że albo jest rzeczywiście szalony i niemądry i że nie chce skorzystać ze wszystkich darów tego świata, albo on rzeczywiście wie, że jest coś więcej. I że nie ma potrzeby, żeby się tak nachapać tutaj na ziemi i wszystko przeżyć, wszystkiego doświadczyć, wszystkim się ucieszyć, bo ja idę w wieczność. A w wieczności jest wszystko i to jeszcze pomnożone 1000 razy, bo tam jest Bóg i tam jest wszystko u źródła, u Niego, pełnia szczęścia. I nawet jak ja tutaj nie wykorzystam wszystkich darów, nie przeżyję wszystkiego, nie doświadczę wszystkiego, nic nie szkodzi, bo ja idę w cudowną wieczność, w szczęśliwą wieczność i tam będę doświadczał tego wszystkiego, co tutaj nawet nie było mi dane. I ten numer 1132 w dzienniczku. Wszystko się skończy na tej łez dolinie. I łzy przepłyną, i bólu stanie. Jedno tylko nie zginie. Miłość ku Tobie, Panie. Idziemy w miłość. I w spełnienie w miłości, w której jest wszystko. Wszystkie te doświadczenia, wszystkie dary, wszystko, czego możemy zapragnąć tutaj na ziemi. W formie czystej. Już nic więcej nie dodam. Powiedziałaś wszystko. Wszystko, co można powiedzieć. Tak myślę, że to chyba kiedyś też słyszałam jako takie świadectwo od ludzi, że jak tak patrzyli na siostry, które ewidentnie jeszcze jakoś znali je i wiedziały, co one zostawiły, bez czego zrezygnowały, to dawało im taki właśnie jakiś niepokojący znak zapytania w ich życiu. No jak to? To można takie wartościowe rzeczy zostawić? A wiedzieli, że nie są szalone, bo je znali osobiście. Nie jest szalona, zostawiła te wszystkie rzeczy. Fajnie jest być takim znakiem zapytania. I ciekawe, czy zadali sobie pytanie, co ona tym życiem zakonnym wniosła? Co zrobiła? Co się dokonało? To jest ważne pytanie. To jest nasze zadanie. Nawet jeżeli jest nasza siostra ukryta, nie wiem, w pralni, w kuchni, nikt jej nie widzi. Ja pamiętam, jak byłam w Walendowie, moje pierwsze święto miłosierdzia, gdzie byłam w naszej kaplicy, która jest duża, porównywalna do naszej kaplicy krakowskiej, i byłam sama. Pół dnia mogłam być sama w tej kaplicy. Modliłam się i miałam takie poczucie, Boże, nikt w całym wszechświecie oprócz Ciebie nie wie, że ja akurat teraz jestem w tej kaplicy i się modlę. I to ma wpływ na świat.
to też mnie rozwija. Ale kto o to pyta? Konkluzja. Przypomniało mi się, że miałam od początku zaznaczone w Piśmie Świętym, żeby przeczytać ten fragment. Jedyny moment, kiedy Jezus w Piśmie Świętym mówi o życiu zakonnym tak naprawdę, chociaż nie używa terminu życie zakonne, bo wtedy jeszcze nie istniało, ale mówi o ludziach, którzy są bezżenni, nie weszli w związek małżeński. To jest u Mateusza w rozdziale 19. Są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. Jeden rodzaj, jedna przyczyna, dla której można nie wejść w małżeństwo. Druga. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. Druga przyczyna, a teraz trzecia. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Czyli to jest ich wybór po prostu. Kto może pojąć, niech pojmuje. To jest genialne zdanie Jezusa. Kto może pojąć, niech pojmuje. Jakby on też tutaj przyznaje, że to będzie ciężko zrozumieć. To będzie ciężko zrozumieć i nie jedna osoba tego nie zrozumie. A my nie musimy I przekonywać. tak. W wolności. Wolność, wszystko w wolności. W tejże wolności i przekonaniu o wieczności i że przychodzimy przez tą ziemię jako pielgrzymi i każdy ma jakąś misję do spełnienia, każdy ma jakieś powołanie i z tym życzeniem też z naszej strony i zapewnieniem o modlitwie, że modlimy się za was, żeby każdy z was tą misję życiową odkrył, powołanie swoje odkrył i też potrafił się cieszyć swoim życiem ze wszystkimi jego ograniczeniami, z zapracowaniem, żeby w tym wszystkim każdy z was odnajdywał pokój. Tym będziemy kończyć. Siostro, dobrze ci tu u nas było po tej przerwie długiej? Bardzo dobrze, siostro, dziękuję. Dobrze mi się z tobą rozmawia i każda rozmowa z tobą jest dla mnie też jakąś nową inspiracją i takim czasem, w którym też ja sama coś odkrywam w trakcie rozmowy. To samo z mojej strony, to samo. Także ten odcinek mnie też zostawia z zamyśleniami różnymi i z taką radością też, pokojem serca, ucieszeniem się na nowo tym, że mogę być siostrą. I że mam taką siostrę. I tak idziemy razem w tym życiu konsekrowanym, razem do wieczności. Chociaż każda z nas jest ukryta gdzie indziej. Tak, w innym obszarze tego samego klasztoru. I nawet mieszkamy na tym samym piętrze, ale tak porozmawiać nie mamy wystarczająco dużo czasu, żeby tak porozmawiać na spokojnie. Także doceniam bardzo ten czas, który mamy teraz. Także dzięki też wam, bo dzięki temu, że powstaje ten cykl dla was, ja mam czas, żeby spokojnie porozmawiać o głębokich rzeczach z pięknymi ludźmi. Kolejną piękną osobą była w naszym cyklu siostra ewangelista. Cieszę się, że byłaś z nami po raz drugi i dzięki siostro, na ciebie naprawdę zawsze można liczyć. Także bardzo, bardzo ci dziękuję i pozdrawiamy wszystkie siostry z naszego zgromadzenia, wszystkie siostry z innych zgromadzeń, wszystkich zakonników. Cieszymy się, że jesteście. Bogu za was dzięki. Dla mnie zawsze byliście i będziecie znakiem ważnym. Jeszcze zanim wstąpiłam do zakonu, zanim sama wiedziałam, że to jest droga dla mnie, bardzo doceniałam osoby zakonne, ale rzeczywiście nie zadawałam sobie pytania nawet dlaczego. Zawsze byliście dla mnie radością, po prostu. Zawsze mnie to cieszyło, że jesteście. Wasza obecność sama była dla mnie radością. Więc Bogu za was dzięki i mam nadzieję, że ten odcinek też będzie taką prowokacją może dla wielu osób słuchających do tego, żeby posłuchać, znaczy zadać sobie pytanie o życie zakonne albo w kontekście mojego własnego życia, jeżeli ja jeszcze rozeznaję powołanie, czy to nie jest zaproszenie Pana Boga dla mnie, a dwa, żeby zadać sobie pytanie, jaką wartość ma to życie zakonne. A może w komentarzach też uruchomicie się z waszymi odpowiedziami, które znajdziecie. Nie wystawiajcie tam takich sztucznych laurek. Nie próbujcie na siłę napisać czegoś dobrego o życiu zakonnym, ale jeżeli wam rzeczywiście przyjdzie tak w sercu, w takiej wolności jakieś światło, jaki w ogóle sens ma życie zakonne i jaką wartość wnosi w wasze życie, napiszcie, podzielcie się, a może nawet będziecie mieli jakieś konkretne historie, doświadczenia z waszego życia, za co dziękujecie siostrom, braciom. Piszcie, my będziemy z radością to wszystko czytać.
A to, co powiedziałaś właśnie też, co nie jest dobrym świadectwem z naszej strony. Za to was serdecznie przepraszamy. Módlcie się za nas i też niech taka wyobraźnia miłosierdzia was inspiruje do tego, jak można pomóc jakiejś siostrze, jakiemuś bratu, który akurat na tym etapie życia nie daje dobrego świadectwa. Może jest wam dany na waszej drodze właśnie po to, żebyście wy mogli mu pomóc. I pozdrawiamy serdecznie tych, którzy odkrywają swoje powołanie do życia konsekrowanego bądź kapłańskiego, chociaż tutaj mówimy dzisiaj o życiu Konsekrowanym konsekrowanym, konkretnie, tak. No i życzymy wam odwagi. Odwagi. Święta Faustyno, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Do zobaczenia, kochani, w kolejną niedzielę o 17:00, tudzież w każdą chwilę tygodnia, kiedy zechcecie włączyć sobie zeszyty miłości pełne. Z Bogiem. Z Panem Bogiem.